Jak się to wszystko zaczęło? Pyrkon nie był pierwszą imprezą, pierwszym konwentem, który został zorganizowany przez drugą erę. Takim poligonem doświadczalnym dla nas był Dzień z Fantastyką w Domu Kultury Słońca na osiedlu Przyjaźń w Poznaniu, który odbył się w marcu 1999 roku. Jak w ogóle do tego doszło? Otóż byliśmy świeżo wyklutym klubem fantastyki i chcieliśmy być takim prawdziwym klubem fantastyki. A prawdziwy klub fantastyki wtedy robił dwie rzeczy. Wydawał fanzin, wtedy ukazywały się inne planety, oraz organizował konwenty. No więc stwierdziliśmy, że skoro chcemy być prawdziwi, no to zróbmy konwent. Rozpoczęły się poszukiwania miejsca, dogadaliśmy się z Domem Kultury Słońce, no i postanowiliśmy takie jednodniowe, malutkie wydarzenie zrobić, zobaczyć, czy w ogóle ten głód fantastyki jest w Poznaniu, czy ktokolwiek w ogóle przyjdzie. No i tak liczyliśmy na 50 osób, może 30, może 40 i tak dalej. Zareklamowaliśmy się jedynie poprzez krótką notkę w magazynie Nowa Fantastyka. No i wydrukowaliśmy trochę plakatów w formacie A4 i rozkleiliśmy tam po paru liceach i po ówczesnej Akademii Ekonomicznej. Frekwencja przekroczyła wszystkie nasze oczekiwania. Wyszło 400 osób, które po prostu wylewało się z tego Domu Kultury. Ten Dom Kultury nigdy nie widział takiej liczby osób w danym momencie. No i stwierdziliśmy, że chyba konwenty w Poznaniu fantastyczne są potrzebne. To jest kierunek, w którym należy iść. I stwierdziliśmy, że jeden dzień to za mało. No, prawdziwy konwent to musi być z noclegiem, ludzie przyjeżdżają na weekend, można się wieczorem razem napić piwa, pogadać, bo ten element integracyjny zawsze był i zawsze jest bardzo istotnym elementem tego typu wydarzeń. No to trzeba znaleźć jakąś miejscówkę. No poszliśmy na naszą uczelnię, na Akademię Ekonomiczną. No powiedzieli, panie Piotrze, gdzie tam salę wynająć? Możemy wynająć jedną salę na 3 godziny. Nie? A tak mamy studentów wieczornych, zaocznych, tutaj takie zajęcie, takie. Mówi, nie tędy droga, nie? Może jakaś podstawówka. No więc rozpoczęło się tournée długowłosych młodzieńców w czarnych koszulach po podstawówkach. No to jak to się skończyło, wiadomo, no. Albo zamykali drzwi od razu przed nosem, albo po krótkiej, uprzejmej rozmowie mówili, że jednak się śpieszą na zajęcia z biologii i może innym razem oddzwonimy do pana. Ale ja nie zostawiłem numeru telefonu, oddzwonimy do pana. No i tak mieliśmy spory kłopot. Na szczęście nasz kolega Maciej skończył z wyróżnieniem, z czerwonym paskiem, miał świadectwo, skończył podstawówkę na Dębcu, właśnie na ulicy Łozowej. Poszedł do pani dyrektor, wytłumaczył, na czym ta impreza będzie polegała, że to kulturalni fantaści będą, nie będzie żadnego pijaństwa, to w ogóle to fakt, że młodzi ludzie może nie do końca wyglądają jakoś tak jak na godnych zaufania, ale będzie pani zadowolona. No i ta pani dyrektor wtedy zaufała Maciejowi i pozwoli nam w tej szkole na Łozowej 77 na Dębcu ten pierwszy Pyrkon zorganizować, który wtedy jeszcze trwał tylko 2 dni. Bo cały czas sprawdzaliśmy nasze możliwości organizacyjne i zapotrzebowanie na tego typu imprezę. Wtedy to trwało od soboty do niedzieli. Za moimi plecami znajduje się teren szkoły podstawowej nr 21 na Dębcu przy ulicy Łozowej. No i jest to kawał historii Pyrkonu, ponieważ to właśnie tutaj, w murach tej szkoły, przez pierwsze 10 lat, czyli między rokiem 2000 a 2010, Pyrkon się odbywał. Ci, którzy nie mieli okazji doświadczyć tego wydarzenia w tamtych latach, mogą być nieco zaskoczeni. Ale pamiętajcie, że były to trochę inne czasy. Pyrkon był znacznie mniejszy. Ostatnia edycja, która się tutaj odbyła właśnie w 2010 roku, zgromadziła 3,5 tysiąca odwiedzających. Przy dzisiejszej skali Pyrkonu wydaje się to nic, natomiast wyobraźcie sobie mury typowej tysiąclatki, wypełnione po brzegi fantastami, ludźmi, którzy przyszli tutaj w cosplayach, którzy przyszli tutaj pograć, spotkać się ze swoimi znajomymi. Ta szkoła pękała w szwach, a cała dzielnica dookoła tętniła życiem, tak samo jak dzisiaj tętnią życiem targi i okolice właśnie tego obiektu. No, łza się wokół kręci, miłe wspomnienia z tego okresu. Wyglądało to też trochę inaczej niż teraz. Ten plac był zupełnie nieodrestaurowany.
A na tym placu odbywały się pokazy, na przykład walki wojów słowiańskich, czy pokazy teatrów ognia. Plac był dość mocno eksploatowany, było ciekawie. Dlaczego Pyrkon nazywa się Pyrkonem? Bywalcy konwentów, członkowie fandomu wiedzą, że końcówka kon pochodzi od słowa konwent, więc to jest oczywiste. Więc wymyślając nazwę naszej imprezy, wiedzieliśmy, że będzie miała końcówkę kon. No ale jaki miał być początek? Zazwyczaj tego typu imprezy biorą swoją nazwę od miejsca, w którym się odbywają. Poskon brzmi jakoś tak słabo. Postkon jakoś tak nie do końca nam pasowało. No i to wypalił Pyrkon, nie? W sensie od kartofli, od ziemniaków. Kurde, stary, no od ziemniaków nazwać imprezę, przecież to siara. No ale dobra, taka mała impreza, kameralna, potem się wymyśli coś lepszego, tak na początek, żeby było. No więc tak, taka nazwa jest tymczasowa. No i co, jak mówią, prowizorka jest najtrwalsza i ta prowizorka nam została. Najbardziej zabawne jest tłumaczenie ludziom spoza Polski, że tak naprawdę jedą na kartoflokon albo coś w tym stylu. Z ostatnimi Pyrkonami, które odbywały się w szkole podstawowej na Dębcu, wiążą się takie historie, że tak jak wspomniałem, liczba osób dobijała już do tej magicznej granicy wytrzymałości murów szkoły. A tutaj po prawej była jedyna akredytacja, gdzie uczestnicy mogli kupić bilety. Robiliśmy to jeszcze wtedy bez żadnych systemów informatycznych, tak jak ma to miejsce dzisiaj, więc kolejka, która się zaczynała przy tych drzwiach, sięgała aż za szkołę i ciągnęła się aż do skrzyżowania przy Straży Pożarnej. To jest około kilometra stąd. Wyglądało to naprawdę fantastycznie. Może mniej trochę dla uczestników, którzy musieli w tej kolejce stać czasami po kilka godzin. Natomiast w tej kolejce rodziły się również nowe znajomości, nowe przyjaźnie. My zostaliśmy prześmiewczo ochrzczeni wtedy kolejkonem zamiast Pyrkonem. Do dzisiaj wspominamy to chyba już z nutą sentymentu, a swego czasu nawet ta łatka przygnęła do nas tak mocno, że dorobiliśmy się własnej dedykowanej karty do gry Munchkin, gdzie właśnie Pyrkon był symbolizowany poprzez kolejkę, można było zyskać dzięki temu jeden poziom więcej. Do roku 2008 nic takiego się nie działo. Impreza się powoli rozwijała. W 2008 roku już wynajęliśmy drugą szkołę sąsiednią, która głównie służyła jako taka szkoła noclegowa, bo Pyrkon był imprezą 24-godzinną. Ludzie całą noc w jakimś programie brali udział, a jak się program kończył, to mogli sobie pograć w RPG, razem pogadać, trochę się pointegrować i tak dalej, i tak dalej. No i w roku 2008 udało nam się wystartować w konkursie grantowym organizowanym przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania i dostaliśmy dotację. No więc nagle trafiły do nas pieniądze, które możemy wydać. Teraz na co te pieniądze możemy wydać? No i ktoś wpadł na pomysł, no to zróbmy kampanię billboardową w Poznaniu. Niech się ludzie dowiedzą, że coś takiego jak Pyrkon jest i być może te billboardy się pojawiły gdzieś w paru innych miastach Polski, w jakichś takich kluczowych lokalizacjach. No i nagle z 1000 uczestników zrobiło się 2000. Pierwszy tak zwany kolejkon. Czyli no, nie wiedzieliśmy, jak tych ludzi obsłużyć, tak? Zwaliło ich się 2 razy więcej. Jakoś sobie z tym poradziliśmy, no ale stwierdziliśmy, że jak chcemy się rozwijać, no to musimy poszukać nowej miejscówki. No gdzieś musimy się wynieść z tej szkoły, z tych 2 szkół podstawowych, no bo się udusimy. No ci ludzie się ledwo mieszczą. No, to nie było fajne ani dla nikogo, ani dla uczestników, ani dla organizatorów. Nasze spojrzenie skierowało się w kierunku targów poznańskich, no bo taka oczywista miejscówka. No ale to nie było tak prosto. Więc zanim doszło do tej współpracy z targami, to jeszcze wynajęliśmy 3. szkołę na Dębcu, więc ten ostatni Pyrkon na Dębcu w roku 2010 odbył się w 3 szkołach. Logistycznie to było dosyć trudne, bo trzeba było biegać pomiędzy tymi wszystkimi 3 budynkami. Uczestnicy też musieli biegać między budynkami, no bo jeden punkt programu był w tej szkole, drugi w tamtej, potem z powrotem do tej. Szkoły mi się pomyliły, druga z trzecią, więc z powrotem nazad. No i tak to było. Ten okres imprez na Dębcu wszyscy wspominają z dużym rozrzewnieniem. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że te imprezy były relatywnie niewielkie i ten element integracyjny był bardzo dobrze widoczny. Jak ktoś był na Pyrkonie, to można było inną osobę znajomą z innego miasta bardzo łatwo znaleźć, tak? No bo albo była w jednej szkole, albo w drugiej, albo w trzeciej, albo gdzieś tam się w przelocie spotkało, albo w takiej małej knajpie, w której była część wieczorna w hotelu Cezamet, też na Łozowej naprzeciwko tej szkoły, więc
Wszyscy mogli się łatwo znaleźć. To wszystko było kameralne, ale też było to takie przaśne. Siedzieliśmy w tych niskich ławeczkach, na tych małych krzesełkach, gdzie siedzieli trzecioklasiści. I tak, no, niby to było fajne, ale człowiek chciałby czegoś więcej. Pamiętam, jak przyjechał do nas Wojciech Siódmak, znany rysownik, postać taka z dużą godnością, dystyngowana. No i tak wszedł do tej klasy szkolnej, takiej odrapanej, nieodmalowanej, usiadł z nami przy tym małym stoliczku. I tak widać, że chciał nam coś powiedzieć. I tak mówi, może byście pomyśleli o jakimś takim lepszym miejscu, gdzie mógł być bankiet dla gości, gdzie byłoby trochę ładniej. Nie? I widzieliśmy taką, trochęśmy się wstydzili, tak? tego miejsca. Było nam wszystkim bardzo fajnie, bardzo miło w tych szkołach. To wszystko było takie, tak jak wszędzie. Tak? Wszyscy organizowali w ten sposób konwenty i trudno było sobie wyobrazić, żeby coś było lepiej, inaczej. Też ze względów finansowych, tak? Bo te konwenty utrzymywały się z biletów. Tych uczestników było, nie wiem, 1000, 2, 3, więc mnożąc tą przeciętną cenę biletu wtedy razy parę tysięcy uczestników, to były takie pieniądze, które umożliwiały nam zorganizowanie imprezy w tanim miejscu, pracą wolontariacką, po kosztach, no i w sumie tyle. Nikt wtedy nie myślał o jakichś ekstrawagancjach w stylu, nie wiem, zapłacenia komuś za jakąś część jego pracy, albo jakimś lepszym hotelu dla gościa, albo broń Boże jakimś bankiecie, kto na to miałby pieniądze, nie? No ale gdzieś tam zaczęło nam w głowie kiełkować, kurde, no zróbmy to może lepiej, może przenieśmy się w jakieś ładniejsze miejsce, może ruszmy jednak, zróbmy ten krok do przodu. No i rozmawiając z targami zderzyły się dwa światy. Zderzył się świat takiej żywiołowej pracy wolontariackiej ze światem takim biznesowo-korporacyjnym, takim dosyć sztywnym. Obowiązywaliśmy się dosyć długo. Nie wiedzieliśmy, jak ze sobą rozmawiać, tak? Oni do nas biznesowo i mówią, ale my nie mamy pieniędzy, ale myśmy bardzo chcieli tam zrobić imprezę, nie? No i w końcu nam zajęło tak gdzieś 2 lata, żeby dogadać sposób współpracy z targami. Ta umowa była taryfowa, wariantowa. No jesteśmy bardzo wdzięczni targom, że poszli nam na takie ustępstwa. Niestety ze względu na to, że no, targi są organizacją biznesową, wtedy byli własnością Skarbu Państwa i miasta, teraz w sprawach miasta, więc to jeszcze jest taka, no to się nałożyła taka struktura można powiedzieć trochę quasi-państwowa, tak? Ale z drugiej strony było dużo dobrej woli do gadania się, tylko to wszystko musiało potrwać. No i wreszcie nadszedł ten rok 2011, pierwszy Pyrkon na targach. Weszliśmy na te przestrzenie i nie wiedzieliśmy, co tam z sobą począć. Tam to było dla nas coś niesamowitego. Ostatnio porównywałem sobie Dębiec i tę okolicę, w której był Pyrkon, z wielkością targów. No to targi są takie, jakbyśmy na to nałożyli te szkoły dębieckie, to jest jedna szkoła, tu jest druga szkoła, tu jest trzecia, a pomiędzy tym jest morze bloków mieszkalnych. Więc ten teren targowy był ogromny. Myśmy tam w ogóle zniknęli w tym terenie, nikt nas w ogóle trudno nas w ogóle znaleźć na tych targach. Pierwszy Pyrkon zajmował jeden pawilon 14, hol wejściowy w tak zwanym czteropaku i piętro w pawilonie bodajże 8A, który został potem przebudowany. Ludziom się spodobało, żeśmy się przenieśli do takiej przestrzeni, że nie musieli się tłoczyć. Myśmy zobaczyli, ile rzeczy musimy się nauczyć. Musimy się nauczyć tak naprawdę robić imprezy na targach. Impreza na targach to jest coś zupełnie innego niż impreza w szkole. Bo jak w szkole powiedzieliśmy kartkę formatu A4, to wszyscy ją widzieli. A kartka formatu A4 na targach, to że mogliśmy jej w ogóle nie umieszczać, tak? To jest coś, co w ogóle było niewidoczne. Potem przed kolejny Pyrkon na targach. Z 3000 zrobiło się 6000 uczestników i wtedy staliśmy się już na największą tego typu imprezą w Polsce. Z 6 zrobiło się 12, a z 12 24. Ten Pyrkon w roku 2014, gdzie przyszło te 24 000 uczestników, był przełomowy pod kilkoma względami. Po pierwsze, zorientowaliśmy się, że już nie jesteśmy fizycznie w stanie robić tego w 100% wolontariacko. Dlatego, że trzeba kiedyś jeść, mieć za co wynająć mieszkanie, no i za co normalnie funkcjonować, tak? Nie da rady tego robić po godzinach, po pracy, między zajęciami na studiach.
bo ta impreza się zapadnie po prostu pod swoim ciężarem. Więc podjęliśmy taką dosyć strategiczną decyzję, żeby zatrudnić kilka osób, płacić im przez cały rok za to, że tę imprezę będą przygotowywali. Wymagało to takiego przestawienia się mentalnego, tak można to nazwać, no bo jak to? Robimy wszystko za darmo razem, a teraz nagle kilka osób ma dostawać za to hajs, a reszta nie. A co reszta no to powie, a być może już nie będą chcieli pracować i tak dalej, i tak dalej. Przeszło to bardziej gładko niż nam się wydawało. To zrozumienie, że jednak no, jeśli chcemy się rozwijać, to musimy też robić tego typu ruchy i jednak zacząć płacić ludziom za ich pracę. Przyszło to bardziej gładko niż nam się mogło wydawać. Pod jakim jeszcze kątem ten konwent był przełomowy w tym 2014 roku? Mianowicie nie dość, że podwoiliśmy ilość uczestników, też przybyła największa liczba uczestników w historii Pyrkonu, czyli tam 12 tysięcy. Oczywiście ta klęska urodzaju była kłopotliwa zarówno dla uczestników, jak i dla organizatorów, no bo nie mogliśmy się przygotować na nie wiadomo jaką liczbę uczestników, no bo to kosztowało. Musieliśmy zawsze budżetować z dużą ostrożnością na nieco mniejszą liczbę niż w roku ubiegłym, bo jeśli chodzi o nasz budżet, to jest to gra do jednego błędu. Jak w jakimś roku się pomylimy, to w następnym roku już nie będzie z czego zrobić imprezy. Nie jesteśmy firmą z jakimś nie wiadomo jakim zapleczem finansowym. Finansujemy imprezę z wpłat uczestników. Musimy założyć, jaka ta liczba uczestników będzie. Jak założymy za mało i się przygotujemy na zbyt małą ilość uczestników, no to ci ludzie się nie pomieszczą. Jak przestrzelimy, no to nie będziemy mieli z czego zapłacić kosztów. No więc to zawsze była taka dużą ostrożnością musieliśmy się w tym miejscu kierować. I był to Pyrkon przełomowy jeszcze pod innym względem. Mianowicie targi zauważyły, że coś tam się u nich dzieje. Nie? Do tej 12 tysięcy to w ogóle nie zauważali, że taka impreza u nich jest. To gdzieś tam coś tam się działo bokami. Dostaliśmy list gratulacyjny od targów, że gratulujemy udanej imprezy. Po raz pierwszy od kilku lat. Tak? Dopiero zauważyli, coś tam się u nas jednak dzieje. Nie? Pracownicy targów reagowali z dużą sympatią na to, co się tam działo, bo Pyrkon ze swoją atmosferą, entuzjazmem, takim luzem, swobodą zarażał tym wszystkich dookoła, też pracowników targów i zawsze jakby z przyjemnością oczekiwali kolejnych edycji. Byliśmy bardzo miło przyjmowani przez wszystkich, od zwykłej sprzątaczki, osoby, która obsługuje daną halę, aż po władzę targów. Podobno Pyrkon był zawsze kulturalniejszy niż zjazdy prawników czy lekarzy z jakiegoś względu. Nasz pierwszy Pyrkon, czyli 2013 rok, to tak naprawdę rzuciliśmy się na głęboką wodę, czy raczej zostaliśmy wepchnięci na głęboką wodę, bo znajomy nas przywiózł na Pyrkon. I wiesz, czerpiąc z doświadczeń z naszych poprzednich festiwali, stwierdziliśmy, że przyjedziemy na miejsce, dostaniemy program i zaczniemy się w ogóle rozglądać, co ten festiwal ma do zaoferowania. I miał do zaoferowania taką masę atrakcji i wiesz, tyle było tych budynków, jakieś strefy gastronomiczne, co dla nas nie było rzeczą oczywistą wtedy jeszcze, nie? Mnóstwo bloków tematycznych, jakieś prelekcje, na niektóre się dostawaliśmy, na inne się nie dostawaliśmy, a to wtedy jeszcze był festiwal 4 razy mniejszy. Więc byliśmy straszliwie przytłoczeni. Ten pierwszy Pyrkon był dla nas męczący w takim mega pozytywnym sensie, ale 3 dni zleciały nam niesamowicie szybko i wyjeżdżając czuliśmy taki niedosyt, że kurczę, niewystarczająco się przygotowaliśmy do tego wyjazdu. No i od tamtej pory, 2014 rok, wszystkie kolejne, zawsze staramy się solidnie przygotować i te przygotowania, mam wrażenie, że z każdym rokiem zaczynają się miesiąc wcześniej, bo trzeba przejrzeć program, trzeba się teraz na niektóre prelekcje zapisywać, jeżeli się bardzo interesują, żeby się w ogóle dostać, nie? Zawsze jest tak, że te prelekcje się na siebie nakładają, bo wiesz, doba ma tylko ileś tam godzin, a tych atrakcji jest naprawdę mnóstwo i musisz czasami iść na kompromisy, czy wiesz, wybrać, co się najbardziej interesuje, więc to zawsze jest taki długi okres przygotowań, który jest mega przyjemny, mega intensywny. No i zawsze na to strasznie czekamy, na ogłoszenie programu Pyrkonu, kiedy można w końcu rozpisać sobie jakiegoś spreadsheeta, wiesz, zaparzyć sobie mocną kawę i rozplanować cały ten weekend. Więc no tak,
jeżeli chodzi o porównanie tego naszego pierwszego wyjazdu na Pyrkon, a tych aktualnych, to jesteśmy dużo bardziej zorganizowani i kiedy ludzie nas pytają, w jaki sposób się przygotować do pierwszego Pyrkonu, wiesz, mając na myśli, czy wziąć ze sobą nie wiem, jakiś prowiant, czy wziąć ze sobą coś tam do czytania, to zawsze im mówimy, że jak tylko wyjdzie program, natychmiast zacznij wertować ten program i wybierz sobie to, na co chcesz iść. Dodatkowo oczywiście, wiesz, inne przygotowania typu nocleg, dojazdy, no bo przy takiej skali imprezy to już jest no niezbędne, żeby to ogarnąć kilka miesięcy wcześniej. Więc to jest dużo roboty, ale to jest robota bardzo przyjemna. Well, the first time I heard about Pyrkon was when I was contacted and they said, "Do you want to come?" And I said, "Well, what is it?" And when they explained what it was, the variety of things that were going to happen here, and the most important fact was that a lot of my Polish readers were going to come. People had read my books, and up until then, I'd never really had the opportunity to meet at least as many as I meet in Pyrkon. It's absolutely fantastic to. Everywhere I go now, I meet people who said, "Oh, I've read your book since I was 13 years old." And to be able to meet them in person is absolutely wonderful. Because as a writer, what are you doing? You're sitting on your own all the time, all day, and you never really get the opportunity, or didn't used to, get the opportunity to meet your readers and talk to them and see what they actually felt about what the things that you've written. Well, particularly the things that I've written, which have been quite frightening stories, quite scary stories, and a lot of the readers have come up to me when I've been here at Pyrkon and saying, "My God, when I was a child, I read your The Manitou, which was your first horror novel written in Poland, published in Poland, and I couldn't sleep for weeks." And I said, "Well, I'm very sorry, but that's why I write books, and that's why people like you who come to this festival, that's what they're looking for. They're looking for a thrill, and I think obviously they get it here." Dla mnie historia maskarady zaczyna się w 2009 roku, bo wtedy po raz pierwszy pojechałam na Pyrkon, ale tak naprawdę musi być o wiele starsza. Nazywa się maskarada dlatego, że swego czasu wszystkie konkursy kostiumowe, cosplayowe zwłaszcza, w Europie, a wcześniej i w Stanach Zjednoczonych nazywały się maskaradą. Ponieważ pierwsze konkursy cosplayowe były balem cosplayowym, czyli maskaradą, a nie pokazem mody, tak jak ma to miejsce dzisiaj. W związku z tym maskarada oznacza mniej więcej tyle, co konkurs. Konkurs pięknych kostiumów, który wygląda zupełnie inaczej niż wyglądał kiedyś. Na samym początku, w tym 2009 roku, jak pierwszy raz trafiłam jeszcze jako uczestnik na maskaradę, to był drewniany podest, taka scena w części gastro, gdzie teraz nie wyobrażam sobie w ogóle, że moglibyśmy łączyć te dwie części imprezy. Pyrkon się trochę rozrósł. Jeszcze na Dębcu, czyli poza targami. I tam uczestnicy byli wołani na scenę. Były takie kategorie jak kostium, który został zrobiony w ostatniej chwili, tak zwany evil cosplay, albo kategoria kostium, który zyska najwięcej oklasków. Jurorzy siedzieli na scenie, co oznaczało, że potem jako juror, za drugim razem już pojechałam, że jurorzy oglądali występy siedząc za prezentującym scenkę, co oznacza, że głównie oglądaliśmy plecy, bardzo dynamiczne i machające cosplayerki i uczestników, ale nie widzieliśmy prawie nic. Mogliśmy oglądać za to rozdziawione twarze uczestników, którzy oglądali widowni. A potem się pozmieniało. Potem się zmieniało najpierw Czedol, który się tym zajmował z wielką pasją, został specjalistą od grzdaczy, co oznaczało, że powstał wakat. Przez 1 rok organizowało to Uminokoe, które zajmowało się tym, a jest organizacją ze Szczecina, no bo Pyrkon łączy ze sobą ludzi z całej Polski, jeżeli chodzi o organizatorów. A w 2015 po raz pierwszy trafiła maskarada do mnie. Wtedy jeszcze byłam organizatorem, teraz prowadzę w związku między innymi z maskaradą firmę eventową, która zajmuje się cosplayem i tylko i wyłącznie cosplayem, kostiumami, organizacją eventów strojowych. Ale wtedy jeszcze podbijaliśmy to wszystko sami, te wielkie niezbadane wody i konkurs kostiumowy odbywał się na Krzyżaku. Byliśmy szczęśliwi, bo po raz pierwszy mieliśmy światła. Jeszcze bardziej szczęśliwi byliśmy, ponieważ scena była wysoko i mieliśmy konkurs, gdzie uczestnicy byli wybrani wcześniej,
przez formularz zgłoszeniowy, ponieważ wiedzieliśmy, że nie wszyscy chętni zdążą się pokazać. Pyrkon był już bardzo dużą imprezą, choć nie tak wielką jak teraz. A potem się okazało, że było mnóstwo rzeczy, których nie przewidzieliśmy, bo dopiero się uczyliśmy. Some of the cosplay stuff here is ridiculously good. And I'm just like, man, you guys put some of these Americans like that do it professionally, you put some of them to shame. Because you expect, okay, so when you see a cosplayer, at a distance they look great, and then you get close and you can tell that they made it themselves. You get close and it looks like they bought it from Marvel or they bought it from DC. Like it doesn't look like they handmade it. Or it looks like it was professionally made by some movie studio. I'm like, wow, that's incredible. So, I mean, and they made that whole TIE fighter out of cardboard, a full-size TIE fighter. And I'm like, there was just no words. Yeah, I always especially love conventions that have a video game area, but not just stuff that we already have. They actually have indie developers there who are just trying to get the word out about their games. I'm always a big supporter of people who want to try to make their own original stuff, and they're doing the same thing I did in my career. They're just trying. So I love to see that conventions support that, and there's not a lot of those in the U.S. that I have that have indie game companies over here. So that was great to see that guy. But yeah, the atmosphere in general, everybody's just so, I mean, they've banned free hugs in the U.S. because there's so many pervs, I guess. I don't know, but out here it's really nice to see that people are just more friendly, they're more open. It doesn't smell like Comic-Con here, except for that one nap room. Don't go ever go in there because I think they stopped showering after day one, pretty sure. And I was actually, what I was thinking was that it reminded me of high school days where you'd go on a field trip and they didn't have any, you brought a sleeping bag and you slept on the floor. I was like, how how much easier it would be for San Diego Comic-Con if you didn't have to book a hotel? You just had one big giant building where everybody could just sleep on the floor. Like that would save a lot of trouble. You wouldn't have to worry about going online and hoping to get a room. No. But the fact that it's so much close, everything's so close, like you can walk everywhere. At Comic-Con, you average 15 miles of walking a day. And this is more space, but it doesn't seem like you have to walk as much to get to see what you want to see. There's always something around every corner to look at. It's really impressive, to be honest. There are probably 3 times more people coming here than when I first came here. But there is, there was a lot of cosplay then when I first came, but there is more of it, and it's much more inventive, much more surprising. I've actually walked around and had my picture taken with an awful lot of the cosplayers because some of the things they're wearing are so extraordinary. I've seen a lot of cosplay here and I'm very impressed. I love cosplay. My favorite convention I've ever been to is Dragon Con, which is very famous for the cosplay. And it was very exciting to see a lot of cosplay people here. One of the photographer who does the photos for everybody, he is an amazing cosplay photographer. And so seeing his work and the fans and the work they do, it made me very impressed with the kind of cosplay you find in Poland. Ten przyrost ludzi, taki lawinowy wręcz na każdej kolejnej edycji Pyrkonu, czuję też osobiście na swoim własnym kanale YouTube'owym, bo jakiś czas temu przygotowałem film na temat tego, jak się przygotować do wyjazdu konkretnie na Pyrkon, ale też przy okazji na inne duże festiwale. Ale dlaczego w zasadzie powinniście słuchać jakiegoś losowego typka w internecie? Pozwólcie, że dodam sobie trochę wiarygodności. Dużo lepiej. No i do tej pory to jest na pewno najbardziej popularny film na moim kanale YouTube'owym i wszystkie pozostałe zostały daleko w tyle, więc czuję się trochę, głupio, że mój taki korowy content nie robi aż takich wyświetleń. Ale widać właśnie, że jest masa ludzi, dla których właśnie co roku ta konkretna, tegoroczna edycja Pyrkonu jest tą pierwszą edycją. Więc widać, że ludzie szukają tych informacji, że ich potrzebują, że nie zawsze znajdują takie porady, jakich się spodziewali dostać, nie? Bo oni właśnie pytają o to, jakie atrakcje będą najciekawsze, albo czy zabrać ze sobą chińskie zupki, a dostają masę informacji typu ustaw się w kolejce godzinę wcześniej, albo załatw sobie jakieś tokeny na prelekcję, albo jeżeli chcesz uścisnąć rękę jakiemuś pisarzowi, to szukaj go tu i tam, więc jest cała masa informacji, które są potrzebne właśnie ludziom, którzy jadą na Pyrkon po raz pierwszy i cieszę się, że mogłem się wstrzelić z tym filmem
taką właśnie niszę, która jest, no, jest bardzo potrzebna. Taki wiesz, napływ świeżej krwi do naszego hobby, w zasadzie każdego hobby, czy to będzie fantastyka, czy tak jak w moim przypadku komiksy, czy gry komputerowe, czy cokolwiek innego, nie? Fajnie, że Pyrkon jest takim centralnym hubem, gdzie ci wszyscy ludzie mogą się spotkać. Na Pyrkonie jest to wyjątkowe, że taką energię czujemy od ludzi, że oni nie tylko wiedzą, co my zagramy, oni, nie wiem jak, ciężko to słowami wyrazić, no oni są tak z nami jakoś, my to czujemy i zupełnie inaczej się gra. Nie ma w ogóle żadnego porównania. Oczywiście nie umniejszając zupełnie innej publiczności, innym miejscom, które też są wspaniałe i też bardzo nam się przyjemnie gra i ludzie nas bardzo ciepło przyjmują. Ale jest tutaj taka jakaś pewna wyjątkowość. Jest ten taki mianownik może to, że to jest wszystko związane z fantastyką, że jakby korzeniami jesteśmy połączeni. Czujemy się po prostu jak u siebie i oni się czują jak u siebie. To się wszystko zgadza jakoś. A really noticeable thing, it may be just the weather, because the weather wasn't as good when I first came. Maybe it's this lovely sunny day with everybody, with however many people you got walking around. The last I heard it was about 26,000 people have bought tickets, and it's obviously going to be a lot more. But it's just that atmosphere. Everybody's in a good mood. No matter what they're wearing, no matter they're dressed up as a frog or Alice in Wonderland or a knight in armour or a soldier or anything, everybody's happy and smiling, which is the one really noticeable and extraordinary thing about this convention. I didn't really know what to expect when I came to Poland. I was very excited because I've never been to Central Europe before, and I was interested to see the differences between other conventions in other parts of the world that I've been to. What was very impressive to me here is that the facilities are so nice. Everything is in a different hall, and you get to travel outside a lot more than you would at a normal convention that's usually in a very big convention hall. And I like the fact that there are a lot of things that are celebrated that are not normally celebrated, like LARPing and tabletop games and role-playing games and things like that. So it was a very exciting experience. Nie wszyscy wiedzą, albo nie wszyscy zdają sobie sprawę, że praca nad Pyrkonem to jest praca całoroczna tak naprawdę dla prawie setki osób, które muszą przygotować całe wydarzenie pod kątem logistycznym, pod kątem merytorycznym, programowym, a dla niektórych osób Pyrkon na targach trwa cały tydzień. Dlaczego? Dlatego, że 3 dni przed Pyrkonem i 2 dni po nim trwają dwie takie małe wewnętrzne imprezy. Jedna nazywa się Montaż Konem, kiedy to wolontariusze i obsługa targów oraz my, organizatorzy, jesteśmy tutaj na targach prawie cały czas i staramy się postawić Pyrkon na nogi, zmontować go właśnie, tak jak nazwa wskazuje, po to, żeby potem uczestnicy czerpali jak najlepszą przyjemność z obecności na targach, a 2 dni potem trzeba posprzątać. Jak się dobrze bawiliśmy, a bawimy się naprawdę nieźle, to potem trzeba to wszystko posprzątać i targi zwrócić właścicielom w takim stanie, w jakim nam je przekazano. Także Pyrkon jest naprawdę ogromnym wyzwaniem i przedsięwzięciem. Wiele osób poświęca naprawdę setki godzin swojego czasu, życia prywatnego. Troszeczkę przetarliśmy szlaki, jeżeli chodzi o koncertowanie na takich imprezach fantastycznych w Polsce, ponieważ z tego co wiem, to chyba był pierwszy koncert w ogóle na takiej imprezie, wtedy ten nasz na Pyrkonie. No i potem to się trochę rozrosło i nie wiem jak teraz ludzie to postrzegają, ale to mi się wydaje fajna sprawa jest, bo wiele zespołów odwołuje się do fantastyki, inspiruje się fantastyką, czy wręcz grając robi jakąś ilustrację. Ja zawsze we wszystkich zespołach, które zakładałem, to trochę to było moim celem, żeby w pewien sposób ilustrować muzycznie fantastykę. Zawsze byłem fanem tej fantastyki, zawsze czytałem dużo. I wszystkie zespoły, które założyłem, swoje nazwy wywodzą z literatury fantastycznej, bo na początku to był Rivendell, pierwszy na świecie, bo jeszcze to było przed filmem, na długo przed filmem, więc nikt nie wiedział, niewtajemniczony, co to w ogóle jest Rivendell. A potem Percival Schuttenbach, więc jakby zmieniłem tylko autora.
pracy przy Pyrkonie fantastyczne jest to, że możemy obserwować, jak festiwal się zmienia na przestrzeni lata. Zmienia się bardzo dynamicznie. Takie nasze dorastające dziecko. Mam nadzieję, że się nie wyprowadzi niedługo. Pamiętam, jak przenosiliśmy imprezę ze szkoły na Dębcu na targi. To był rok 2011. Teoretycznie niedawno, bo to 7 lat tylko. Ale doskonale pamiętam, jak ciężko było zawalczyć o uwagę osób, które z fantastyką nie są związane. Ona była wtedy traktowana zarówno przez media, jak i też osoby postronne, jako taka trochę dziecinna zabawa. No, to przyjechali dorośli ludzie się powygłupiać, będzie fajnie, a może nie będzie, może kogoś przestraszą na ulicy. I tak z roku na rok nasza impreza rosła o 100%, a wraz z nią zaczynało się zmieniać postrzeganie. Ta fantastyka przestała być takim tematem wśród dorosłych osób wstydliwym. Przestali się na przykład wstydzić, że nie wiem, grają w larpy, grają w planszówki, chodzą na filmy superbohaterskie i że to jest fajne, że to jest fajna rozrywka, można się dobrze przy tym zabawić. I tak z roku na rok pamiętam, liczba na przykład wniosków akredytacyjnych dla mediów rosła, pojawiały się coraz większe podmioty, stacje najpierw lokalne były zainteresowane, później ogólnopolskie. Później w ogóle mieszkańcy Poznania zaczęli reagować na Pyrkon, nawet nie będąc nim zainteresowanym, jako takie fajne wydarzenie, które nadaje kolorytu miastu przez ten weekend, bo ci ludzie w tych cosplayach, oni będą chodzili na zakupy do lokalnych sklepów, pójdą gdzieś na miasto coś zjeść, albo będą siedzieli przed targami, grali na gitarze i miasto dzięki temu żyje. No, na te 3 dni tak naprawdę targi stają się takim bijącym sercem Poznania. I to jest fajne, znaczy bardzo nas to cieszy, że mogliśmy przyłożyć swoją rękę, ale też no, oczywiście swoją ciężką pracę i lata takiego, lata determinacji tak naprawdę w pracy nad Pyrkonem do tego, żeby poniekąd odczarować tę fantastykę i sprawić, żeby ona była taka bardziej dostępna. Prowadziłem prelekcje na, no może niewielu, ale na kilku różnych imprezach, od takich lokalnych na kilkaset osób, aż po właśnie Pyrkon na 40 tam parę tysięcy osób. I o ile oczywiście te duże festiwale, inne wiodące, dobrze sobie radzą generalnie technicznie z przygotowaniem prelekcji, to jednak od kilku lat, kiedy już właśnie dołączył ten budynek 15 do Pyrkonu, no to jeżeli chodzi o ogarnięcie techniczne prelekcji, to Pyrkon zdecydowanie narzuca tempo, wyznacza jakby standard, którego inne festiwale powinny się trzymać, bo tam naprawdę jako prelegent jesteś maksymalnie dopieszczony. Przychodzisz po prostu na swoją godzinę, jesteś wpuszczony na salę, możesz sobie rozłożyć swoje notatki, przekazujesz tylko pendrive'a z materiałami o osobie technicznej, która zawsze tam jest, zawsze tam na Ciebie czeka, upewnia się, czy ogarniasz ten sprzęt, jeżeli nie, to siada z Tobą i Ci pokazuje, dostajesz jakieś tam wskaźniki laserowe, wszystko generalnie czujesz się tam jak gość, nie? Tego festiwalu. Nie miałem tak naprawdę, ani razu nie widziałem ani na swojej prelekcji, ani na jakiejś prelekcji czyjejkolwiek innej, żeby były jakieś stopy, żeby mikrofony padły, żeby wskaźnik laserowy nie działał. To się po prostu nie zdarza, nie? Jakość to jest takie coś, czego nie powinieneś zauważać, nie? Dopóki wszystko działa w porządku, to jest po prostu przezroczyste dla Ciebie. Natomiast na innych festiwalach zdarza się, że gdzieś tam mikrofon padnie, prowadzący musi krzyczeć, że jakiś tam format pliku nie jest obsługiwany. To jest coś, co w ogóle się nie zdarza na Pyrkonie i jestem naprawdę pełen podziwu, bo wiem, jak łatwo zapomnieć o takich właśnie małych drobnostkach, które potrafią zepsuć, przerwać prelekcję w połowie, a prelekcja to nie jest coś, co przychodzisz i prowadzisz, tylko bardzo często trzeba się do tego przygotować przez wiele tygodni czy miesięcy wcześniej. Więc naprawdę ogromny szacun za to, że organizatorzy szanują czas prelegentów, nie tylko też gości ściąganych z zagranicy, ale też zwykłych po prostu pasjonatów, którzy przyjeżdżają, żeby pogadać o swoich pasjach. I've never met a lot of Polish fans. I think maybe a few over the years, but I've never been to Poland. I've been to Germany only. So it was very exciting. I'm actually 1/4 Polish. My grandmother is Polish. So she was excited that I was coming and made me pick up some cookbooks for her so she could read Polish and keep up on her language. And it was very impressive to see so many Polish
fans who have read my book in English because there's not a Polish translation. And their fluency is very exciting to me that they were introduced to my work. Why would anybody outside the U.S. want to care what I do? Because don't they dub everything into their languages? Because that even happens in movie trailers. Because I've actually found out a lot of the times when I read for a trailer, they're like, well, we're paying you to just kind of fill in for now, but when we ship this over to Ireland and they'll get their own English movie trailer guy, and their own Irish movie trailer guy, their own Polish movie trailer guy. They're not going to leave it in your voice in it. So I was like, well, and then the guy who gets me booked for conventions, he was like, well, YouTube's the one place where they have to watch it in English. There's not subtitles and dubs for it. And Honest Trailers, they are trying to expand. They already have a Spanish Honest Trailer guy, because I would love to speak Spanish fluently, but I don't. So I know very little. I'm pretty sure anything that I do know is probably a swear word. Somebody was messing with me, like, oh, say this. I'm like, no, I don't trust you. It's probably a bad word. I'm not going to say that. So, yeah, I was kind of like, why would they even want to hear me? Like, don't they have, they have some other guy that does, but no, I was really surprised to find that other people outside the U.S. were such big fans. And I'm sure Honest Trailers is really happy about that, too. I think it's one of the interesting things about that is how many people it's attracted of all different ages. But I do think there is a new young generation who are very interested in horror and fantasy. And there's a lot of game playing, which of course there wasn't so much game playing when the first PeerCon I came to. And that's affected how people dress and how they behave, and has generated their interest in what goes on here. I think the fans are the same everywhere. Fans are fans, and they're all very polite and very respectful. And it was lovely to hear stories from them about how my work has impacted them. It makes you see that art is universal and creativity is universal, and it doesn't matter what language we speak. If we want to communicate with each other, it's through creation and art. And I think that's a wonderful thing to take away. Jakby zawsze gdzieś ta fantastyka była u nas z tyłu głowy i to było dla nas ważne. I zagranie na takiej imprezie jest pewnym takim z jednej strony spełnieniem marzeń, a z drugiej strony czujemy się, że to jest właśnie to miejsce dla nas. To tu zawsze chcieliśmy być, bo na wszelkiego typu innych imprezach to zawsze jesteśmy jedną kapelą z wielu, mniej lub bardziej pasujemy, czujemy się mniej lub bardziej pewnie, a na takiej imprezie to jesteśmy jak u siebie w domu, no bo przynajmniej ja tak się czuję, nie wiem jak Kasia, ale ja się tak czuję, ale Kasia też bardzo lubi literaturę fantastyczną, prawda? W związku z rozwojem imprezy jesteśmy w stanie zaprosić do nas gości z zagranicy o coraz większej randze, właśnie międzynarodowej. Takimi gwiazdami są na przykład aktorzy grający w filmach i serialach, czy znani zagraniczni youtuberzy, tworzący bardzo ciekawy content na swoich kanałach. I met several Polish authors who I could not read their work because it's in Polish, but it looked like they were writing things I wish I could read. And I met Patricia Briggs, who's actually I'm a very big fan of, and she was here, and I have read most of her books, and it was exciting to be able to take a picture with her because she liked my work too. Jednym z elementów charakterystycznych w programie PeerConu jest ogromna hala z grami planszowymi, tak zwany Games Room. Jest to największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce, które się aktualnie odbywa. A tutaj jedna ciekawostka, tego typu Games Roomy spotykane są również na eventach za zachodnią granicą. Natomiast co wyróżnia nasz Games Room na ich tle? Można wziąć dowolną grę z biblioteki tych gier i liczyć na pomoc właśnie wolontariuszy, którzy wyjaśnią zasady. Jest to niespotykana praktyka, no i tym nasz Games Room tak naprawdę wygrywa na tle wszystkich innych. A poza tym jest tam świetna atmosfera i wszyscy się dobrze bawią przez całą dobę. Wczoraj byłem o 3:00 w nocy, było pełno ludzi, także no, miłość do planszówek, mam nadzieję, że będzie trwać jeszcze długo. I think that everything I saw was very professional. There aren't a lot of celebrity guests, I guess, so it was different being one of the only celebrity guests. But definitely from what I saw, all the lines and the queues, everyone was very respectful, and the volunteers in particular are lovely. I really enjoyed working with the people I worked with hands-on who were volunteers and are working here because they love it, and they were very nice to the fans and very respectful of me and just fun to be around. So I love that.
Może być troszeczkę przytłaczająca taka ilość osób pod sceną, ale tutaj faktycznie jest taka atmosfera, że czuje się, że ci ludzie chcą nas słuchać i że akceptują nas jakby pod każdym względem, że oni dokładnie dociera do nich to, co gramy i że im się to podoba i no to jest sama przyjemność po prostu, dlatego ja już nie mogę się doczekać jutra i jutrzejszego koncertu, bo No, na pewno może będzie to tylko po nas nie widać, ale my tym wspaniale. żyjemy już długo, że wow, zagramy na Pyrkonie, Tak, to jest bardzo się naprawdę bardzo fajna cieszymy sprawa. od długiego czasu już. That may have been the biggest group I've ever had for a panel out of all the conventions combined. I mean, the biggest one I ever filled previously was about 200 people. That room easily had 2-3 times that, and then I found out afterwards from some fans online that there were people outside of the room watching on monitors too. I didn't even know that was a thing. And I'm like, I don't think I've ever had that big of a panel before. I'm honored and like flattered that many people even know who I am or know what I do. I got to do a panel with Jesse Cox, who I actually know for many years. I've remembered him, but I met also John, who is a voiceover artist, and we had never met before, but I knew his work. And sometimes when I go to conventions, the most exciting part is meeting other guests who I am a fan of. And it was very fun to do a panel with them. We are not from the same background, but we ended up having a very fun panel together where we never would do a panel together anywhere else. So I really liked that experience, and I think the fans liked it as well. Pyrkon nie mógłby się odbyć bez wsparcia grzdaczy, czyli naszych wolontariuszy, pomocników, którzy są de facto takim krwioobiegiem całego festiwalu. To te osoby w pomarańczowych koszulkach, które możecie spotkać na terenie targów. Pomagają nam one we wszystkich takich pracach logistycznych. Pilnują na przykład porządku w salach, pilnują wejścia do tych sal. Roznoszą różne rzeczy pomiędzy salami, dostarczają na przykład wodę prelegentom. Pilnują porządku, pilnują w nocy hal programowych, także bez zaangażowania tych kilkuset, podkreślam kilkuset osób w ciągu tych 3 dni, no Pyrkon nie mógłby być takim wydarzeniem o takiej skali i randze, jakim jest. Well, they just said they wanted an example of, just like you're interviewing me today for this, they wanted a similar kind of program to show, to publicise PeerCon. Would you do a dance? And so everybody who came along, all the authors and just about everybody, cosplayers and people like that, even Vikings with swords, they were all invited to do a dance. So I said, all right, I'll do a dance. It may have been, I may have looked like one of the Bee Gees, but they put all the dancers together with a musical background. And I'm sure it's in the archive somewhere. So if you want to sort of a bit of a laugh, it's there. It advertised PeerCon. It was fun. Większość osób podkreśla rozwój Pyrkonu poprzez liczbę odwiedzających, która swego czasu rosła o 100% każdego roku, ale mało kto zauważa również zmiany jakościowe przy Pyrkonie. To, w jaki sposób zmienia się na przykład nasze podejście do wolontariuszy, ich pakiet socjalny, w jaki sposób zmienia się realizacja pewnych punktów programu. Kiedyś na przykład konkurs strojów można było oglądać tylko i wyłącznie będąc na żywo na sali. Dzisiaj dostępny jest livestream, który jest realizowany na 7 kamer. To jest produkcja mniej więcej telewizyjna, powiedzmy Opola. Dla porównania. Także te zmiany zachodzą. My również staramy się dostosowywać do tego, jak zmienia się otaczający świat. Pojawiają się nowe media. Social media, w których oczywiście nasi uczestnicy z racji wieku poruszają się jak ryba w wodzie, a my musimy być tam, gdzie są oni. Gdybyśmy nadal mieli się opierać na przykład na tym, co robiliśmy powiedzmy w roku 2010, czyli plakatach i forach internetowych, podejrzewam, że znacznie mniej osób wiedziałoby o Pyrkonie, także staramy się docierać do coraz szerszego grona osób. Nawet jeżeli one nie przyjadą na Pyrkon, to mamy taką cichą nadzieję, że zarazimy je miłością do fantastyki. I think Pyrkon is very interesting because it's people are here 24 hours and they have a lot of different panels on many different parts of geek culture. And they have mainstream things, but also very independent things, and it seems to work together very well.
Normalnie nie mam za bardzo okazji, żeby wyrazić tą wdzięczność, bo albo na scenie nie ma jak tego zrobić, a poza sceną nie mam możliwości dotarcia do wszystkich ludzi, a zakładam, że ten film będą oglądali wszyscy uczestnicy Pyrkonu. I chciałbym tu powiedzieć, że wydaje mi się, że publiczność ta, która na wszystkich tych koncertach od pierwszego do podejrzewam tego jutro coś odbędzie, jeszcze się nie odbył, ale już podejrzewam, że to będzie to samo, że publiczność jest taka bardzo nasza, że jakby to nasze uczucie wobec nich jest odwzajemniane z ogromną mocą i dlatego chciałbym podziękować Wam wszystkim do tej kamery. Bo naprawdę czujemy się, że jesteśmy dokładnie w tym miejscu, gdzie powinniśmy być, jak gramy na Pyrkonie. I to jest niesamowite, bo też co jest bardzo ważne, jeżeli by na przykład policzyć koncerty takie rekordowe, gdzie było najwięcej ludzi na Percivalu, to będą wszystkie z Pyrkonu. Nie pobiliśmy tego rekordu, pobijemy go jutro. Także to jest zawsze ogromna publiczność nas słucha i to jest niesamowicie budujące. If you haven't experienced PeerCon, you don't know what you're missing. Wait till next year. It will be even bigger.